Witam z rynku w Augustowie. Przyjechałem tu na długi weekend i w tym filmie postaram się pokazać najciekawsze miejsca tego miasta. Zaczynam od centralnego punktu Augustowa, czyli rynku. No i tu na rynku jest taka fajna fontanna, także można sobie tu przy niej zrobić bardzo fajną fotkę. A trochę dalej jest pomnik króla Zygmunta Augusta, od imienia którego właśnie pochodzi nazwa tego miasta. Historia Augustowa sięga XVI wieku, gdy z polecenia króla Zygmunta II Augusta powstało tu królewskie miasto. Przez stulecia rozwijało się jako ważny ośrodek handlu i rzemiosła na pograniczu Mazowsza, Litwy i Prus. Dziś Augustów kojarzy się przede wszystkim z kanałem augustowskim, licznymi jeziorami i otaczającą go Puszczą Augustowską, będąc jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych w północno-wschodniej Polsce. Trzeci dzień jesteśmy w Augustowie, ale tak naprawdę to dziś dopiero zaczynamy tu zwiedzanie i oglądanie Augustowa i w tym momencie idziemy nad jezioro Necko. Wczoraj cały dzień spędziliśmy na Litwie. No i dochodzimy do jeziora Necko i tu dziś udało mi się brać udział w parkranie. To jest informacja dla biegaczy. Odbywa się tutaj co sobota o godzinie 9 parkrun. Było około 30 osób. Według mnie bardzo dobra organizacja. No a tu wchodzimy już na molo radiowej Trójki nad jeziorem. No jak widać, jest tutaj też plaża. Jest sprzęt, czyli rowerki wodne można wypożyczyć sobie i popływać. Motorówki. Na molo znajduje się knajpeczka, można coś tutaj sobie zjeść, są lody. Można też połowić sobie. No i to jest widok na jezioro Necko. Jak widać, ludzie sobie tutaj pływają na skuterkach, na innych sprzętach, pływają statki. No my też dzisiaj mamy w planie właśnie wybrać się statkiem do Studzienniczej. Zobaczymy, czy nam się uda. Rejs jest o godzinie 16, a jeszcze musimy ogarnąć sobie jakiś obiadek. Jezioro Necko to jedno z najbardziej rozpoznawalnych jezior Augustowa. Zajmuje powierzchnię około 400 hektarów, a jego maksymalna głębokość wynosi 25 metrów. Czysta woda, piaszczyste plaże i malownicze brzegi przyciągają miłośników żeglarstwa, kajakarstwa oraz sportów wodnych, tworząc wyjątkowy klimat letniego kurortu. Przy samym jeziorze są knajpki różne, są też dania obiadowe, lody, kawa. W tym momencie idziemy do ławeczki Marii Koterbskiej. Trochę jest to na prawo od mola radiowej Trójki i tu mijamy no dosyć duży park linowy. Tu idąc właśnie w stronę ławeczki Marii Koterbskiej mijamy kolejne molo. Spróbujemy odpalić tą piosenkę. Noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione jeziora, niepozwane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Właśnie zjadłem obiad w restauracji Żagielek. Pyszne pierogi, naprawdę polecam. I w tym momencie idę na statek. Udało się kupić bilety na statek Swoboda. Tak wygląda port żeglugi augustowskiej. Słychać już
komunikat. Będzie to rejs do Studzienniczej szlakiem papieskim. No i to jest nasz statek. Grupa się już zbiera, także za chwilę będziemy pewnie wchodzić. Jestem już na statku i czekamy na odpłynięcie. W pokładzie znajdą Państwo toalety, a także automaty z kawą, herbatą. Zapraszamy również na lody, a także piwo, dolny pokład, przedział działowy. Są toalety, jest barek, tak jak było widać. No i teraz wejdę na górny pokład. Opuszczamy port i płyniemy spokojnym nurtem rzeki Netty w kierunku jeziora Necko. Z pokładu statku możemy podziwiać Augustów z zupełnie innej perspektywy. Mijamy nadbrzeżne bulwary, pomosty i zielone tereny, które nadają miastu wyjątkowy charakter. Netta ma około 20 km długości i łączy jezioro Necko z rzeką Biebrzą. Od wieków była ważnym szlakiem wodnym dla mieszkańców regionu, a w XIX wieku została włączona do systemu kanału augustowskiego. Dziś jest spokojną rzeką, po której kursują statki wycieczkowe, kajaki i łodzie, pozwalając odkrywać uroki Augustowa z perspektywy wody. Kanał Augustowski to jeden z najcenniejszych zabytków hydrotechniki w Europie. Jego budowę rozpoczęto w 1824 roku z inicjatywy ministra skarbu Królestwa Polskiego księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Celem było stworzenie nowego szlaku handlowego, który pozwoliłby ominąć wysokie cła nałożone przez Prusy i zapewnić połączenie dorzecza Wisły z Niemnem oraz portami nad Bałtykiem. Prace trwały niemal 15 lat i były ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Kanał ma ponad 100 km długości, z czego około 80 km znajduje się na terenie Polski, a pozostała część na Białorusi. Jego trasa prowadzi przez jeziora, rzeki i sztucznie wykopane odcinki, które połączono systemem śluz umożliwiających pokonywanie różnic poziomów wody. Choć zmiany polityczne sprawiły, że kanał nigdy nie odegrał planowanej roli jako główny szlak handlowy, przetrwał do naszych czasów jako wyjątkowy zabytek techniki. Dziś kanał augustowski jest jedną z największych atrakcji regionu. Rejsy statkami, spływy kajakowe i malownicze śluzy pozwalają poznać niezwykłe połączenie XIX-wiecznej myśli inżynieryjnej z pięknem Puszczy Augustowskiej i otaczających jezior. Aktualnie jesteśmy na Jeziorze Białym i kierujemy się w kierunku śluzy w Przewieździ. No i jestem bardzo ciekawy, bo 26 lat temu, w 2000 roku, byłem właśnie w Przewieździ na wczasach ze swoimi rodzicami w takim ośrodku, który mieścił się blisko śluzy nad samym jeziorem. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle poznam ten ośrodek i czy on do chwili obecnej istnieje. No to jest ten ośrodek, w którym byłem 26 lat temu. Domki są, ale wygląda, że nieczynne. Tam jest pomost, z którego kiedyś wypożyczałem sprzęt, a tu jest coś nowego, tak jakby jakiś ośrodek, segmenty. No to już widać, że to jest coś, czego kiedyś tu nie było. No i w tym momencie wpływamy już do śluzy. Ze sobą. Śluza Przewięź to jedna z 18 śluz kanału augustowskiego. Jej zadaniem jest wyrównanie różnicy poziomów wody pomiędzy jeziorem Studziennicznym a jeziorem Białym Augustowskim.
Różnica poziomów to 86 cm. Gdy statek wpływa do komory, wrota zostają zamknięte, a poziom wody jest stopniowo podnoszony lub obniżany poprzez specjalne przepusty. Po wyrównaniu poziomu otwierają się kolejne wrota i jednostka może bezpiecznie kontynuować rejs. Jesteśmy w tym momencie na jeziorze Studzienniczym. Wygląda na spokojne jezioro. No, na tym statku płyną Państwo młodzi. Wzięli dopiero ślub w Studzienniczej i to jest element wesela. A my już dopływamy do brzegu Studzienniczej. Na brzegu są 3 krzyże. No i będzie tu około pół godziny czasu na to, żeby tutaj sobie pooglądać to miejsce. Wysiedliśmy na brzeg w Studzienniczej i w tym momencie idziemy do Sanktuarium Matki Bożej Studzienniczej. Obok przystani jest drzewo, to jest dom Wincenty i ma on, według informacji, które tu uzyskałem, 500 lat. No i jest tu kościółek, to jest właśnie to sanktuarium. No, w tym momencie odprawia się nabożeństwo. Jest tu pomnik papieża Jana Pawła II. No i tu jest studnia z uzdrawiającą wodą. Tak wygląda to miejsce. Zakonnica nalewająca wodę ze studni opowiedziała historię tego miejsca pokrótce. Mieszkał tu w końcu XVIII wieku pustelnik Wincenty Morawski, pochodzący prawdopodobnie z Wilna, który miał objawienie i w tym miejscu wykopał studnię, z którego wytrysnęła woda, która jest wodą, która czyni cuda, uzdrawia przede wszystkim wzrok, ale i inne choroby. Zakonnica mówiła też o licznych świadectwach, które tu są, nawet skuteczne wyleczenia z nowotworów. I ten sam pustelnik wybudował tu to sanktuarium. Okazuje się, że sanktuarium przy studni to nie jedyny obiekt sakralny. Jest tu jeszcze drewniany kościół. To jest właśnie ten drewniany kościół. Obok jest dzwonnica. Wróciłem na statek i odpływamy do Augustowa. Dopłynęliśmy do portu w Augustowie. Bardzo fajny rejs. Całość zajęła 3 godziny. I ostatnia atrakcja, którą zobaczymy, to jest Beata z Albatrosa z piosenki Janusza Laskowskiego. Ma tutaj swoją ławeczkę. Ławeczka znajduje się pod klubem Albatros. Także fajnie jest zrobić sobie fotkę z Beatą. I to była ostatnia atrakcja, którą właśnie zobaczyliśmy. Jutro odjeżdżamy. De facto tak naprawdę na zwiedzanie to był jeden dzień i ten jeden dzień to jest za mało, żeby ogarnąć tak duże miasto jak Augustów. Jest tu naprawdę dużo do zobaczenia i można bardzo aktywnie spędzić czas.